Ja się nazywam Jolanta Gumula, jestem wicedyrektorem tego muzeum i mam zaszczyt powitać dzisiaj Państwa na oficjalnym otwarciu Międzynarodowej Konferencji Naukowej Żydzi w walce z nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej, która jest częścią programu Muzeum Polin upamiętniającego 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. To jest część naszego programu odnośnie tej rocznicy. Mam zaszczyt powitać dzisiaj wszystkich uczestników konferencji, oczywiście, członków Rady Muzeum Polin, członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny i jego prezesa Piotra Wiślickiego. Konferencja nie odbyłaby się bez partnerów współorganizujących konferencję. Serdeczne podziękowania zatem kieruję do Żydowskiego Instytutu Historycznego, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Leibniz Institute for Contemporary History w Monachium. I jak zawsze dziękuję też naszym darczyńcom, dzięki którym ekonomicznie nam jest łatwiej podołać trudom organizacji wydarzeń, między innymi takiej konferencji. Taube Philanthropies, William Bowes Junior Foundation, Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Dzięki ich wsparciu mogliśmy zrealizować tę konferencję w ramach naszego programu naukowego Global Education Outreach Program. I ta część oficjalnych podziękowań serdecznych za nami. Teraz, Szanowni Państwo, kilka słów od nas jako Muzeum Polin. Planując organizację tej konferencji, zastanawialiśmy się, na który aspekt ruchu oporu położyć nacisk. Na opór zbrojny, czy może opór cywilny. Oba były, wiadomo, bardzo ważne. Doszliśmy jednak do wniosku, że o oporze cywilnym mówi się zbyt mało, zbyt rzadko podkreśla się jego wielką rolę. Rolę w walce o godność i przetrwanie, rolę w walce o nadzieję, w walce o przeżycie. W ogóle można zadać sobie pytanie, czy był możliwy opór cywilny w czasie Holokaustu, gdy część społeczeństwa była sparaliżowana terrorem, strachem i głodem. Ja nie będę na ten temat mówić nic więcej, ponieważ mam ogromny zaszczyt zapowiedzieć wykład otwierający konferencję pana Mariana Turskiego, przewodniczącego Rady Muzeum Polin, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Pan Marian Turski odwoła się również do własnych doświadczeń konspiracji w getcie i ten ważny wykład w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej otworzy konferencję. Serdecznie zapraszam, panie Marianie, i dziękuję. Dobry wieczór. Można by powiedzieć, że Jola Gumula zaczęła już wykład, ponieważ postawiła pytania. W tej sytuacji ja zacznę od cytatów. Poniedziałek, 27 lipca 1942 roku. Zapis z dziennika Dawida Sierakowiaka. Jestem dziś bez połowy mej dziennej porcji chleba, którego dzisiaj nie otrzymaliśmy. Wprawdzie mama ugotowała coś nad ranem, ale mimo to brak tych 13 deka chleba daje mi się porządnie odczuć. Nie wyobrażam sobie, iż tak już jestem osłabiony. Może pod wpływem specjalnie złego samopoczucia, połączonego z jakimś natchnieniem, napisałem dziś dość mocny, jak zdaje się, wiersz po żydowsku. Leben willich, chcę żyć.
Drugi cytat jest co prawda z literatury pięknej. Autorką jest Chava Rosenfarb. Miała lat 18, kiedy była w getcie, 18-19, przeżyła getto. Już wtedy zapowiadała się na znakomitą, na wybitną pisarkę w języku jidysz i taką została. Po wojnie napisała 3-tomową epopeję o getcie łódzkim, w którą krytycy wiedzą kogo gdzie podstawić. Jest to paradokumentalna powieść. Fragment z Chavy Rosenfarb. Gdy skończy się wojna, marzył Samuel, nie będziemy już czekać ani dnia dłużej, lecz natychmiast wyjedziemy do naszego kraju. A ty, Dziuniu, co ty będziesz robić? Pójdę walczyć, by ta ziemia była nasza, szeptała Dziunia. Ale wiesz, co myślę, tatusiu? Myślę, że walkę o Izrael trzeba zacząć już tu. Trzeba dopomóc armiom walczącym na świecie. Siedzimy i nic nie robimy, a tam biją się za nas. Głupstwa opowiadasz, córko. Co możemy zrobić bez żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym? Bez broni jesteśmy bezsilni. Żydzi zawsze są bezsilni. No wyobraź sobie, że się uzbroimy, czym tylko możemy, że zabijemy wartowników, przerwiemy druty i uciekniemy. Zbiorowisko wielu tysięcy Żydów. Możesz sobie wyobrazić tę rzeź? A komu udało się ukryć, tego Polacy sami wydali. A kto i tego by uniknął, w co by się ubrał? Dokąd by pobiegł? Jak by walczył? Nie. Nasz jedyny wkład w zwycięstwo to walka o przeżycie. Tylko w ten sposób możemy zwyciężyć. Jeśli pozostanie po nas 100 trupów, 100 martwych bohaterów, którzy byli odważni, jaki będzie tego sens? O życie trzeba się bić, nie o śmierć. Śmierć, choćby najpiękniejsza, to klęska. Być może, że niektórzy z Państwa, słuchając tego, mogliby się powiedzieć: słuchaj, Turski, po co wykładasz karty na stół? Dobry lektor, dobry opowiadacz nie opowiada zakończenia książki, nie opowiada finału, a ty wszystko wykładasz. Jest to świadomy zabieg z mojej strony. Przecież my wszyscy wiemy, co się stało. I chodzi mi o to, i chyba między innymi dlatego zostałem poproszony, żebyśmy mogli spojrzeć nie z tą wiedzą, jak mamy dzisiaj, nie z tego dystansu, jaki mamy dzisiaj, żebyśmy mogli popatrzeć oczami ludzi, którzy wtedy żyli, jak myśleli, jakie mieli, ja wiem, dzisiaj się powiada piękne słowo, opcje, jakie mieli probabilia, jakie mieli możliwości, co sobie wyobrażali. Dzisiaj wiemy, że los 95% tych ludzi, niezależnie od tego, czy byli w Łodzi, w Warszawie, na wschodzie, gdzieś indziej, jeżeli byli pod okupacją niemiecką, był ten sam. I oczywiście powstaje pytanie, naturalne pytanie, czy wobec tego, czy warto działać, skoro los i tak jest przesądzony. Ale ludzi, którzy wtedy są, którzy wtedy byli, jeszcze nie wiedzą, co będzie. Więc dlatego sądzę, że będę próbował otworzyć tok myślenia ówcześnie żyjących, ale obiektywnie rzecz biorąc, również zależało to od czasu i miejsca.
Zechcę to dać, zilustrować może 2 przykładami. Od miejsca na mapie pod okupacją niemiecką. W zależności od czasu. Proszę Państwa, Reinhard Heydrich w roku 1938 w korespondencji wewnętrznej, w liście do kogoś, napisał po Nocy Kryształowej, po 1938 roku. Będziemy potrzebowali jeszcze 10 lat, żeby pozbyć się Żydów. Takie było myślenie niemieckie wtedy i jeszcze przez pewien czas. Jeżeli porównacie to z tym, co ten sam Heydrich napisze w 1941 roku w instrukcjach dla Einsatztruppen, to zobaczycie, jest to istotna różnica. A więc, czy jest to okres do 1941, czy też jest po 1942? Bo co prawda zostało wtedy nie za wiele, ale jednak zostało trochę ludzi. Zostało jeszcze trochę Żydów. Od miejsca. Może to będzie nawet bardziej dobitne. Macie dwa zderzenia ideologii, nazwijmy tak, fanatyczno-radykalnej z jakąś odmianą pragmatyzmu. Macie z jednej strony Włodzi Bibowa, który ze względów całkiem utylitarnych, własnych, po to, żeby uniknąć frontu, żeby się dorobić, a przede wszystkim, żeby nie pójść na front. Próbuje utworzyć i ochronić na swój sposób jakąś enklawę za cenę dzielenia się zyskami z Greiserem, za cenę dzielenia się zyskami z Wilhelmem, za dzielenia się zyskami częściowo z ludźmi w Berlinie. Okej, proszę bardzo, gotuje się dzielić. Jemu nie zależy na Żydach, mu zależy tylko na tym, żeby z tego móc jak najwięcej wydobyć. I macie podobne myślenie u człowieka takim jak Altenau, który odegrał podobną rolę, a nawet w hierarchii niemieckiej był o wiele wyżej, ponieważ Bibow nie był w samym aparacie Gestapo, nie był w samym aparacie SS, podczas kiedy Altenau był. I był on odpowiednim komisarzem na terenie Białostoczyzny. Altenau wielokrotnie domaga się, żeby utrzymać nie całe getto, nie, tylko tę grupę ludzi, czy te parę tysięcy Żydów, kilka tysięcy, może kilkanaście, którzy będą mogli pracować i dzięki temu można będzie na miejscu stworzyć wielką pralnię dla odzieży, która wraca z frontu. Białystok jest o wiele bliżej frontu, aniżeli Hanower. Nie udaje mu się to. Zostanie to zlikwidowane. Co prawda sam Altenau wcale mu się krzywda nie stanie, bo pojedzie do Paryża, ale będą posyłali do Hanoweru, do pralni i tutaj zwycięża ideologia nad pragmatyzmem, a Bibowowi udaje się wkręcić w kręgi ludzi z gatunku Szpera, gatunku Tota, a więc tych, którzy szukają racjonalnie, możemy zaoszczędzić na ludziach, niech Żydzi pracują, niech się dają, trzeba ich wyeksploatować do końca, ale póki trzeba ich wyeksploatować, dzięki temu możemy posyłać naszych ludzi, robotników na front. A więc, jak widzicie Państwo, nawet w tym, co będzie potem jednolite, są różnice.
są, jeżeli uwzględnicie rzecz następującą. Jak można się było wydostać z getta warszawskiego, mimo wszystko można się było wydostać, można było łatwiej mieć kontakt, jak można było z gett maleńkich miasteczek wręcz przy jakimś przekupstwie, przy jakimś machlojkach wyciągnąć całe grupy, nie wszystkich, ale jakieś grupy młodych ludzi do partyzantki. Można było ich wyciągnąć spoza, bo te getta były bardziej otwarte, były stosunkowo otwarte. A Łodzią, gdzie getto było hermetycznie zamknięte, do tej sprawy jeszcze za chwileczkę wrócę. I jest jeszcze różnica również, czy w czasie, dlatego że wtedy, kiedy likwidacja następuje w okresie największej chwały niemieckiej, największych zwycięstw oręża, nie myślą wtedy o potrzebie Żydów. Nie, można się ich pozbyć całkowicie, trzeba ich wyrugować. Po 1943 roku zaczyna być myślenie, a może warto jednak wykorzystać ich jako siłę roboczą, przynajmniej tych, którzy się nadają do tego. Nie dzieci, nie starców, nie chorych, ale tych, których można jeszcze eksploatować. A więc, jak widzicie Państwo, jest tu również różnica w czasie i w miejscu. I teraz mogę już przejść po tych uwagach wstępnych, mogę przejść do tego, co Żydzi nazywają tachlis, czyli do sedna rzeczy, do mówienia o tym, o czym dzisiaj mam mówić. A ja będę mówił głównie, ponieważ nie mogę tutaj uogólnić wszystkiego, o getcie łódzkim i o tym, jak ja je widziałem i w jakim sensie również w czym uczestniczyłem. Ale zanim zacznę, znów muszę zrobić, jak mówią Rosjanie, agawor. Muszę zacząć od pytania jeszcze wstępnego. Bardzo często po wojnie zadawano pytanie i w odniesieniu do getta łódzkiego. Dlaczego nie było powstania zbrojnego? Składają się na to przyczyny zewnętrzne, przyczyny wewnętrzne. Przyczyny wewnętrzne będą te same, jakie będą w każdym innym getcie. Jeżeli Państwo czytajcie może moją odpowiedź na takie dość niefrasobliwe pytanie pana profesora Zbertowicza w odniesieniu do powstania warszawskiego, do powstania w getcie warszawskim, dlaczego było tak późno, dlaczego się nie decydowali wcześniej. I wtedy wyciągnę tylko jeden element, bo nie będę chciał mówić tutaj o innych. Chcę o tym, który jest wspólny dla getta warszawskiego, dla getta łódzkiego, dla wielu innych. W getcie warszawskim, jak wiecie zapewne, a przynajmniej większość z was chyba wie, przy wszystkich problemach, jakie były, grupa ludzi, dokładnie 20 lekarzy, uważało, że powinno wykonać jakiś długowiec ludzkości. Bo wiecie Państwo, TBC można w laboratorium wykryć. Prądki gruźlicy, prądki, wścieklizny, Pasteur może w laboratorium wykryć. Nie można wykryć choroby głodowej. Do choroby głodowej muszą być, niestety, takie być może dzisiaj w Jemenie można by to wykonać. Być może dzisiaj w Sudanie tak, może w Nigerii w swoim czasie. I tak uważali, że to jest ich obowiązkiem wobec ludzkości. W ciągu ponad pół roku, więcej nie mieli czasu, bo już potem była likwidacja, wykonali wiele pomiarów, wiele badań. Zachowała się wielka dysertacja na temat praca, choroba głodowa. A to o tym nie chcę mówić, chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, o jednym wniosku końcowym, we wnioskach końcowych choroby głodowej. Nie mam pod ręką całego cytatu, ale mniej więcej spróbuję otworzyć, jak to jest. Organizm głodującego
dotkniętego chorobą herlactwa jest jak świeca, gaśnie powoli. W związku z tym jego organizm broni się oszczędnością ruchów. On wolno wchodzi, wolno mówi, wolno podejmuje decyzje i tak dalej, i tak dalej. Moi Państwo, jakich możecie się spodziewać decyzji o akcji zbrojnej od ludzi, którzy jedzą 700 do 800 do 1000 kalorii dziennie? Żadnych. To są przyczyny wewnętrzne, które są podobne w getcie warszawskim, jak i w getcie łódzkim. Przyczyny zewnętrzne są zdecydowanie w getcie łódzkim inne niż w innych getach. Mówimy o tym często i spotkało się to, ja zresztą mówię o tym dlatego, że w swoim czasie, on potem zmienił zdanie, mój przyjaciel, wybitny historyk, Czesław Madajczyk, wiele lat temu, na początku, kiedy stosunkowo mniej zbadał problem, też podniósł, a czemu ci Żydzi się, on nie powiedział ci Żydzi, to ja dodaję, czemu Żydzi w getcie izolowali się? Izolowali się z konieczności, ponieważ było to getto na terenie inkorporowanym do Rzeszy, na terenie, gdzie nawet Polaków usuwano, ponieważ Łódź miała być Polenfrei i od tego nawet zaczęli. Ponieważ Żydów rzeczywiście zamknęli w getcie, a główny atak, jeżeli chodzi o pierwszy rok, był przeciwko Polakom, usunąć Polaków. A więc nie było żadnego kontaktu, nie było żadnej możliwości. Pani Siepracka z IPN łódzkiego w swoim czasie podniosła sprawę, że niesłuszne stwierdzenie o hermetyczności, ponieważ są dowody na to, że były jakieś kontakty minimalne na początku, jakiś szmugiel, jakieś minimalne, żadnych kontaktów politycznych, żadnych kontaktów, nawet ci, którzy mogli się spodziewać tego, komuniści. Przyszedł kiedyś, mamy na to dowody, do przywódczyni lewicy związkowej, która była pod tą nazwą kryła się organizacja komunistyczna, do której ja należałem. I powiedział Julii Pacanowskiej, przywódczyni tej organizacji, żeby nie liczyła na to, ale moi drodzy, jeżeli popatrzycie, to ten ruch oporu w Łodzi był też prawie nic. A już ruch oporu komunistyczny w ogóle się tam nie liczył, chociaż po wojnie go wyolbrzymiono. Więc o czym tu mówić? A więc getto było praktycznie hermetycznie zamknięte. Dam jeden dowód. W Warszawie jednak około kilkunastu tysięcy, wedle niektórych ocen do 20 000 Żydów wyszło, ukrywało się, wielu z nich zginęło później, ale ukrywało się. Poniżej 10, a nawet i tego nie znamy, to tylko gdzieś tam są opowieści, ale nie ma żadnych dowodów na to, było Żydzi, którzy byli ukrywani na terenie Łodzi. O czym tu mamy mówić? A więc getto było faktycznie zamknięte. W tej sytuacji co może być celem ruchu oporu w takim miejscu jak getto łódzkie? Wybaczcie, zacznę od banału. Ruch oporu ma być przeciwstawieniem tego zamiarów niemieckich. Jeżeli Niemcy chcą upodlenia, eksploatacji, wyniszczenia, zagłady fizycznej Żydów, zniszczenia ich duchowości, zniszczenia ich tożsamości, zniszczenia ich godności, to wszystko, co działa dla zachowania każdej z tych kategorii, jest ruchem oporu. I będę się przed tym upierał. A więc tu już od początku będę miał, przedstawię wam bardzo wielki konflikt wewnętrzny.
Przecież głównie nie zależy to od nas. Zależy to od tych, którzy chcą nas zachować przy życiu, czy nie chcą. I to jest ten olbrzymi konflikt. Sprzeczność wewnętrzna. Zachowają nawet ci pragmatycy pod warunkiem, że będziemy dla nich pracowali. Jeżeli będziemy dla nich pracowali, to znaczy wzmacniamy ich potencjał. I to jest ta tragiczna sprzeczność dla każdego z nas. I dlatego pierwszą odpowiedzią będę próbował w kilku punktach wysunąć, gdzie były te elementy oporu. Pierwszą było coś, co wiemy o tym, że zarówno buntowcy, jak i komuniści twierdzili, że oni to wymyślili. Jedno jest pewne, tutaj naprawdę możecie zajrzeć do źródeł. Wszyscy stwierdzają, że przewodzili temu rzeczywiście moja organizacja, tak zwana Lewica Związkowa, ale być może, że wymyślili to buntowcy, tego dzisiaj nie dojdziemy. To była akcja, którą nazwano PP, Pracuj powoli. Czy było to możliwe? Jak to było możliwe? Notabene, przykłady, o które za chwileczkę wam podam, żebyście wiedzieli, jak to wyglądało, niektóre znam osobiście, ponieważ byłem przy tym. Większość poznałem po wojnie, ponieważ były to elementy konspiracyjne, gdzie nawet w organizacji nie wymieniano wyznań na ten temat. To była ścisła konspiracja i zrozumiałe dlaczego. Pierwsze, to było próba zwiększenia zużycia materiałów, kiedy się pracowało dla Niemców. Drugie, to było próba wykorzystania tego, że park maszynowy był przestarzały, a więc regularne oddawanie do remontu, że były przestoje w pracy. A więc domaganie się obniżenia norm. Obniżenia norm, ponieważ jak w każdej innych fabryki łódzkie nazywały się resorty, w Warszawie nazywały się szopy. Więc będę używał tego słowa resorty. W resortach często, podobnie jak to się robiło wielokrotnie w fabrykach przed wojną, brano jakichś przykładowych robotników, którzy mieli wykonać normę i wedle tego robiono normy. Więc próbowano wpływać na to, żeby te normy były obniżone, powołując się i tu nawet nie bez uzasadnienia na niskie przydziały żywności, że ludzie nie mogą tego wykonać, tej normy i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym pokazać również, jakie były elementy sabotażu. Tam, gdzie mamy niemal pewne, że to właśnie tak się odbywało. Chęciński twierdzi, Michał Chęciński, że w fabryce, w której on pracował, w resorcie, gdzie wytwarzano złącza wagonowe, że dzięki sabotażowi wykonano 10 000 mniej. Nie wiem, czy to jest przesadzone, czy nie, tego nie można sprawdzić. Chyba przesadził, ale faktem jest, że musiało coś takiego być. To, co wiem na pewno, że było. W kuźni heblarki były źle hartowane, żeby się szybciej uszkadzały. Był taki resort butów słomianych, zwłaszcza wtedy, kiedy potrzebne były dostawy na front wschodni. Jest to absolutnie udowodnione, że tworzono, pleciono te buty słomiane, żeby się one rozszczelniały na wilgoć. Rzecz też, o której wiemy na pewno, bo było to udowodnione. W tak zwanym Sattlerabteilung, czyli w fabryce rymarzy i siodlarzy. Wykonywano siodła i popręgi. I robotnicy wykonywali rysy na nich, takie, żeby nie były zanadto widoczne, pokrywano je lakierem, ale w czasie używania one się szybciej rozpływały i się niszczyły.
Prawy rozdział opowiada o tym, że u niego w resorcie wytwarzano zbiorniczki na benzynę z blachy cynkowej. Po czym kontrolerzy sprawdzali, czy nie ma nieszczelności. I ci kontrolerzy wielokrotnie twierdzili, jest nieszczelność, po to, żeby zużywać dodatkową, bezcenną cynę, która była na wagę złota u Niemców do kolejnego lutowania. Chcę tutaj opowiedzieć coś, co dla Magdy Tuli, która jest na sali, będzie rzeczą szczególnie ciekawą. Zeznanie jej ciotki, Haliny, którą wiele z Państwa mogło znać. Halina Najduchowska była socjologiem, była doktorem socjologii, asystentką profesora Szczepańskiego, ale to będzie później, po wojnie. Cytuję ją. Uczyli mnie ustawiać maszynę, bo ona pracowała w resorcie metalowym. Ostrzyć noży. Uczyli frezować i podpowiadali, ile sztuk należy zrobić dobrze, aby zdobyć zaufanie kierownictwa, a ile można popsuć. Więc psułam. Ale obudziła się widocznie we mnie żyłka rzemieślnika, bo zawsze nim popsułam, pokazywałam gotową, dobrze wykonaną sztukę Szmulkowi, mojemu znajomemu Holsteinowi i Honkowi, Werbejczykowi, który zresztą żyje dzisiaj jeszcze w Karmielu, w Wizelu. Gdy pochwalili, że dobrze, sztabka wracała na frezarkę i zdejmowałam jeszcze 1 milimetr. Możecie Państwo zadać pytanie, a jak Niemcy to tolerowali? Więc rzeczywiście była to sprawa taka, żeby po pierwsze robić to niesłychanie dyskretnie, niesłychanie fachowo, a wtedy, kiedy nawet Biwow mógł mieć podejrzenia, bo jak miał jakiekolwiek podejrzenia, to bez problemu było to wysłać z getta, wysłać na wysiedlenie, posłać do Kripo. Ale nie, do Kripo on tego nie chciał robić, ponieważ w jego interesie było, żeby było jak najciszej nad tą złotą żyłą, jak najciszej. Im mniej będzie szumu, żeby nie dać argumentu ludziom Himmlera, ludziom, bo Greiser też czasami zmieniał zdanie, to tak, w zależności od tego, ile dostał pieniędzy. Żeby nie dawać argumentu im, żeby się nie wtrącali. Tu idzie interes, pieniądze są, na front się nie idzie. Notabene, kiedy został powołany na front, znalazł Volksdeutscha i wysłał jego za siebie. A im ciszej, tym lepiej. Dlatego jemu zależało na tym, że było tam raczej cicho. Druga sprawa, o której chcę mówić, więc to jest ta pierwsza sprawa, o której mówimy, to PP, czyli pracuj powoli. Druga to strajki. Strajki, i to jest rzecz dość istotna. Strajki zmieniały charakter. W pierwszych latach, lata 40 do początku 41, były to strajki, w których domagano się, żeby znaleźć zatrudnienie dla ludzi, ponieważ nawet ludzie nie mieli pieniędzy, żeby kupić bony żywnościowe. Strajki były wtedy, kiedy normy wyżywieniowe były zbyt niskie. Strajki były o normy wydajności pracy. I to jest rzecz niesłychanie ważna i tutaj chciałem o tym powiedzieć może słówko więcej. Strajki były, gdy upominano się o godność ludzi. O jednym z takich chciałem opowiedzieć, a mógłbym opowiedzieć o wielu takich, bo wiele było takich przykładów, ale ten szczególnie zapadł w pamięci, w świadomości gettowej. Była taka fabryka, w której zatrudniano głównie młodocianych i tu jeszcze do tego tematu może wrócę później, cokolwiek powiemy, to była jakaś forma uchronienia ich przed wysyłką, po to, żeby mieli karty pracy, po to, żeby byli zatrudnieni. A więc był resort krawiecki, w którym zatrudniano od 10-latków, od 11-latków do 15-16-latków.
Majster wykazał wykonać chłopcu coś, jakąś robotę, ten mu coś odpowiedział, majster uderzył go w twarz. I na to młodzież zatrudniona zareagowała strajkiem. Jakim strajkiem? Nie tylko strajkiem, że nie podchodzi do pracy. Strajkiem głodowym. Jest to najwyższa forma strajku. Wiecie państwo, dzisiaj wiemy, co znaczy strajk głodowy. Wtedy wyobraźcie sobie, ale strajk głodowy dzisiaj to są kilka osób, parę osób, które się zdecydują na to. Wtedy wyobraźcie sobie, że kilkuset młodych ludzi od 11-latków do 16-latków wstrzymało się od otrzymywania tego, co jest, dzięki czemu żyją, od zupy przydzielanej w resorcie. To był najwyższy dzwonek alarmowy. Jeżeli ci ludzie są tak zdecydowani, że nie chcą przyjąć zupy. Inna sprawa, że na tym tle potem wytworzył się wielki ruch Solidarności. Pamiętam sam, jak myśmy oddawali, nie śmiejcie się, przychodzili do każdego z nas z menażką i z mojej zupy oddawałem 2 lub 3 łyżki zupy, a z moich 20 deka chleba oddawałem 1 dekagram chleba i tak składano, to były te akcje solidarnościowe z tymi, którzy strajkowali, bądź z tymi, którzy byli szczególnie narażeni. A więc element strajki miały podwójne znaczenie i podnosiły świadomość ludzi i dodawały im poczucia godności, bo walczymy o godność, i wytwarzały element solidarności, wzajemnej wspólnoty. To jest coś, co mógłbym powiedzieć, że jeżeli było jakimś najważniejszym celem ruchu oporu, to było, żeby człowieku nie czuj, że jesteś sam, że pozostałeś sam. Są za tobą jacyś ludzie. Cokolwiek będzie, są za tobą ludzie, którzy ci gdzieś pomogą, w jakiś sposób pomogą. Myślę, że nie przesadzam, że mówię tu z całym przekonaniem, znaczy ja mówię z przekonaniem na pewno, ale z całym przekonaniem, że mówię tu rzeczy autentyczne, nie naciągane. Notabene strajki powodowały również i represje. Jakie były represje? Trzeba przyznać, że bardzo rzadko zdarzało się, że Bronkowski wzywał na przykład do pomocy Niemców. Zdarzało się to parokrotnie, ale rzadko zdarzało się, ponieważ on też się obawiał tego, żeby on chciał się wykazać wobec popatrzcie, ja daję sobie radę z gettem, bo żeby cały czas była konkurencja. Zresztą po roku 1943 praktycznie biorąc Niemcy przekazali większość uprawnień getowych w ręce swoich bezpośrednich kolaborantów, a więc Kriegera, Gertlera. A więc i tutaj była rywalizacja. A więc i z tego powodu on też się, ale miał formy represji. Między innymi przywódcą tego strajku był mój przyjaciel, młodszy ode mnie o 3 lata, wówczas 15-letni, Romek Boimel-Green. Nie ma dzisiaj Rozena na sali, bo z nim odwiedziłem w Toronto Romka Boimel-Greena jeszcze 2 lata temu. Schorowanego bardzo. I karą było, i to była normalna kara. Jaka była kara? Poza tym, że posłano do więzienia na kilka dni, kara była zesłanie do wywozu fekali. To była jedna z najgorszych robót. Bo druga gorsza, ale nie tak zła, to były roboty drogowe, bardzo ciężkie, w samym getcie. Ale wywóz do wywozu fekali to była jedna z największych represji, nie mówiąc o tym, że mogło być gorzej. Bo na przykład, kiedy odbyła się masówka pierwszomajowa i po to, żeby
nie wzbudzać podejrzenia Niemców, robiono ją o godzinie 12, kiedy jest przerwa obiadowa, 1 maja. Zazwyczaj w przerwie obiadowej robiono masówkę, po cichutku odmruczoną międzynarodówkę albo jakąś inną, albo szwuę, czyli tę pieśń, hymn bundowski. I raz zaskoczył w resorcie na Gliwińskiej 64 Bibow, który przyszedł tam z Czarnulą, swoim zastępcą, zobaczył, że ludzie nie pracują. Co się dzieje takiego? Wściekł się, podszedł do pierwszego z brzegu, wziął klucz francuski, tym człowiekiem był Aaron Weintraub, uderzył go, ten człowiek następnego dnia umarł. No więc oczywiście, że ludzie wiedzieli, że się narażają, ale próbowali minimalizować przynajmniej niebezpieczeństwo. Piąta rzecz, a więc jak powiedziałem już, pracuj powoli, strajki, akcje solidarnościowe, budowanie świadomości społecznej i klasowej. I teraz przechodzę do rzeczy, która będzie może wymagała nieco więcej czasu, ale też jest dość ciekawa. Nazywam to w sumie, daję jeden wspólny mianownik, podnoszenie ludzi na duchu. Podnoszenie, zwiększanie w nich woli przeżycia. Zwiększanie wszystkich tych elementów oddziałujących na świadomość, żeby mieć więcej nadziei. Może zacznę od takiej rzeczy najprostszej. Chcę powiedzieć, że to jest rzecz, to o czym powiem za chwileczkę, co będzie banalne bardzo, ale co się powtarza w każdej organizacji. I to obojętnie, czy to była bundowska młodzież, to była sionistyczna, halucowa młodzież, czy to była młodzież lewicowa. Wszyscy powtarzają we wszystkich, wszyscy ci, którzy mówią o tym, co im pomagało przeżyć, mówią, zacytuję może, Lea Hochberg z Gordonii. Śpiewanie było jedyną rzeczą, która pozwalała nam przetrwać. Głód fizyczny nie był tak dotkliwy jak głód psychiczny. Jest oczywiste, że głodny nie odczuwa głodu w żołądku, lecz w głowie. Bez wątpienia śpiew był naszym ratunkiem. Ktoś inny powiada gdzieś we wspomnieniach, że by dodać sobie otuchy, zbierała się młodzież, by zapomnieć się w pieśni. Ale faktem jest rzeczywiście, że z tego czasu, jeżeli ja pamiętam, a pamiętam, wyuczyłem się wtedy wielu pieśni, które dzisiaj jeszcze mogę powtórzyć po rosyjsku, po niemiecku, po włosku, po żydowsku, widycz, wszystkim po polsku. To jest co z tamtego czasu. 2. To jest wiadomości, informacje. Były radioodbiorniki w getcie, również nasza organizacja miała, ale też znalazł się prowokator, Sankiewicz niejaki, który ujawnił grupę, która słucha radia i przekazuje te nasłuchy dalej. Jeden z tej grupy został ujęty, kantor Moshe Tafel, i został zamordowany przez Kripo, nie wydał nikogo. Drugi w obawie, że gdy go ujmą, to na torturach nie wytrzyma, popełni samobójstwo. Chaim Natan Widawski. A to wam tylko mogę powiedzieć, że prowokator Sankiewicz, kiedy były tylko pewne dogodne, znaczy wtedy, kiedy były wysiedlenia, okoliczności,
ludzie, którzy stanowili taką paramilicję organizacyjną, no, zamordowali go okrutnie na miejscu. Nie wiem, kto z Państwa czytał książkę Jurka Beckera, niemieckiego pisarza, który był w getcie łódzkim, Jakob der Leugner, Jakub Rugarz. Ukazała się po polsku też. Jest to historia oparta na rzeczy autentycznej. To jest historia o tym, że człowiek wymyślał wiadomości, udawał, że ma aparat radiowy, że ma nasłuch, po to, żeby podnieść na duchu kolegów. Jest rzeczą niesłychanie ciekawą, jak na przykład pisze o tym Rywka Rosenfarb, piszą o tym inni, ci, którzy uczestniczyli w tym. Były mianowicie kółka literatów, na których czytano utwory, na których wymieniano poglądy, na których recytowano. To jest coś takiego, co dodawało ludziom otuchy. Rzecz niesłychanie, która trudna do przecenienia, to jest pęd do nauki. To jest pęd do nauki, do czytania. Były kółka samokształceniowe. Mogę powiedzieć, każda z organizacji miała własną bibliotekę. Tu opowiem wam troszeczkę tutaj o naszej bibliotece. Mieliśmy wielką bibliotekę, notabene jej szefował jej Lolek Sopicki. Myśmy po to, żeby ją utworzyć, żeby mieć bibliotekę, wiedzieliśmy, to było na początku getta, wiedzieliśmy, że może się zdarzyć, że Niemcy, co zresztą się potem stało, zechcą usunąć, zamknąć wszystkie biblioteki, tośmy wypożyczali książki wartościowe i albo zostawialiśmy zastaw, żeby nie zwrócić, albo oddawaliśmy z innymi książkami, z jakimiś romansidłami czy beletrystką, podczas kiedy myśmy zachowali książki te do nauki, do kształcenia. Było bardzo powszechne, o tym każdy z nas pisze, każdy wspomina, a ja mogę powiedzieć o sobie, bo sam to robiłem, że przepisywaliśmy ręcznie, ortografów nie było, maszyn nie było, przepisywaliśmy ręcznie. Jeśli spytacie, co ja przepisywałam, przyznam się, przepisywałam Państwo i rewolucję Lenina. Tak, przepisywałam to. I chcę wam powiedzieć, to jest rzeczą, zobaczcie, w każdym pamiętniku pochłanialiśmy książki. Nie było takiego okresu, żebym czytał tak dużo. Chyba teraz, kiedy jestem członkiem jury nagród historycznych polityki, wtedy muszę czytać tyle samo, co wtedy w getcie. Normalnie nigdy nie czytam tyle samo, co czytam w getcie. Dalszy punkt. Ludzie szukali swojej domeny, swojego miejsca. Na przykład, nie wiem, czy tu jest na sali pani profesor Korzeniowska-Kuligowska, ponieważ ona napisała w takiej książce Fenomen Lwowskiego getta historię teatru gettowego. I między innymi w tym celu spotkała się w Nowym Jorku z kimś, kto się w getcie nazywał Schwarz, a potem zmienił nazwisko na Szar, uczeń Strzemińskiego, wybitnie uzdolniony, robił scenerię do teatrów łódzkich i on w getcie, nie w Łódzku, chociaż raz robił przed wojną też, jeden raz, w 1939 roku. I ten człowiek, kiedy on mówi, dzięki czemu przeżyłem, dzięki temu, że zajmowałem się scenografią. Więc każdy szukał jakiegoś miejsca zaczepienia, czegoś, co daje mu swoją wizję. Były też koncerty w getcie i były teatr rewiowy. Od razu powiem, moja organizacja bojkotowała obie te instytucje. Myśmy wychodzili z założenia, że wtedy, kiedy jest
no, powszechny głód, powszechne nieszczęście. Nie należy chodzić na koncerty, nie należy chodzić do teatru. Myślę, że to był błąd, ponieważ z wszystkich wspomnień ludzi, którzy chodzili na to, wynikało również takich jak Sierachowiak, który umarł w getcie z głodu, z wycieńczenia, że to było jakimś promykiem, jakimś przerwnikiem w ich życiu. Notabene powiem wam jedną rzecz, która będzie może śmieszna, ale wiecie, myśmy nie chodzili na koncerty, ale potrzeba koncertów była. Więc na przykład ci, którzy byli w Łodzi, może pamiętają Adama Leśniewskiego, bo był asystentem na uniwersytecie do 1968 roku. Był w mojej piątce, nazywał się Adam Zysman. Miał wielki zbiór płyt. I do niego chodziliśmy słuchać muzyki. Tutaj powiem może śmiesznostkie, ale będzie to może ciekawostką. Pamiętam, że słuchałem wtedy cyklu sonat Beethovena w wykonaniu Artura Balsama. To nie ma wiele wspólnego z tym, co teraz mówię, ale ciekawostka jest. Kiedy się potem znajdę w Auschwitzu, kiedy potem będę tam w grupie moich towarzyszy z Łodzi i razem utworzymy coś w rodzaju komuny czy kolektywu w Auschwitzu, po to, żeby nie zostać rozdzielonymi, a jeszcze nie wiedzieliśmy, że tam nie istniejemy jako z nazwiskami, że będą tylko numery. Tośmy doszli do wniosku, tak sobie myśleliśmy po żydowsku, trzeba się zgłosić do pracy, żeby być jak najdalej od kominów. Wobec tego, że nie chcemy, że nas rozdzielano, a nuż będą wyczytywali wedle nazwisk, to miejmy wszyscy te same nazwiska na tę samą literę. I tak, Dobroszycki zmienił nazwisko na Bobroszycki, Wilner na Bilner. Ja sobie tak pomyślałem, Turbowicz na Burbowicz to brzmi tak śmiesznie. Nie. A ponieważ pamiętałem, że na B jest Balzam, bo go słuchałem, to wymyśliłem sobie nazwisko Balzam. Notabene pod takim nazwiskiem figuruje mój numer w ewidencji oświęcimskiej. No więc to tak na marginesie. Ale w tym miejscu chciałbym poświęcić jednej rzeczy szczególną uwagę. Państwo, ten fenomen, który niesłychanie ubarwiał życie i dodawał otuchy. Państwo zapewne znacie nazwisko Rubinsteina, tego barda getowego warszawskiego. Pisał o nim Groński wiele. Były w czasie wieczorów seniorowskich u Gołdy Tencer. Często się powoływano na Rubinsteina. Takim odpowiednikiem Rubinsteina w Łodzi był Jankel Herszkowicz. Jankel Herszkowicz no dobrze, dam wam może dwa przykłady jego twórczości. Jeden, który pamiętałem dokładnie, ponieważ kiedy pani Gila Flam, pisząc doktorat na Uniwersytecie Hebrajskim o muzyce w getcie łódzkim i o pieśniach w getcie łódzkim, przyszła do mnie gdzieś 40 lat temu i powiedziała mi, wziąłem magnetofon, co pamiętasz? Czy pamiętasz jakieś pieśni? Ja mówię, pamiętam. I bodajże nawet zacząłem jej Geto, getunia, getuchna kochana, tyś taka maleńka i taka szubrana. Notabene powtarzałem słowo szubrana, nie wiedząc, co to znaczy. Potem okazało się, że szubrana to jest szubrawiec w takim języku knajackim.
I ciekawa rzecz jest, że Herszkowicz śpiewał w języku jidysz, ale wplatał teksty polskie. Więc na przykład ta piosenka zaczęła się od tekstu polskiego, po czym przychodził tekst jidysz, ale ja wam przeczytam już przekład polski. To jest piosenka z początków getta, dlatego zobaczycie, że są inne sprawy, aniżeli się pojawią później. A więc getto, gettunia, gettuna kochana, to jest taka malutka i taka szubrana. Komu nie brak krzepkich ramion, kto znak nosi na ubraniu, ten otrzymać może wszystko, nawet dobre stanowisko. Lecz gdy trafi inteligenta bez centa, będzie się jak zjawa wlec, podśpiewując oj jeść. I znów refren. Wstydzą się panny gładkie, brak im tuszu, brak pomadki, brak też szminki. Jak tu żyć? Bez różu, bez ondulacji, bez obiadu, bez kolacji. Nie ma nawet mydła, by się myć. Więc to był Herszkowicz i taki inny wiersz z okresu późniejszego. Rumkowski Heim hat gut getracht, gearbeitet schwer bei Tag bei Nacht. Rumkowski Heim dobrze myślał, pracował w trudzie dniami i nocami i zrobił getto oraz dietę. I ciągle krzyczał Gewalt, ja mam rację. Żeby zamknąć ten ważny epizod z Herszkowiczem, chciałbym powołać się właśnie na Gilę Flam. Teraz zacytuję ją. Mały, czarny Żyd, który stoi na stołku otoczony setkami słuchaczy, jest jak wieczna ulewa. Każdego dnia spada bowiem na getto nowa piosenka. Artysta śpiewa nowe piosenki, a one natychmiast stają się tematem dnia i piosenką dnia. O czym on nie śpiewa? Śpiewa o 10 markach, to był zasiłek na posiłki dla bezrobotnych. I śpiewa o policji. A policja stoi i słucha tej krytyki, nie protestuje, lecz cieszy się, że stała się przedmiotem zainteresowania głosu narodu. I dzięki tym piosenkom zyska nieśmiertelność. Od czasu do czasu policjant chce aresztować poetę, gdyż obraził starszego, czyli Rumkowskiego. Ale tłum otacza śpiewaka i nie pozwala policjantowi zbliżyć się do niego i aresztować. Poeta pozostaje wolny. Po każdej piosence wykrzykuje nowa piosenka za 10 fenigów i ani mniej. Tłum przeszukuje kieszenie, daje żądane 10 fenigów i wtedy poeta zaczyna znów śpiewać. Szósty element tego, co nazywam ruchem oporu, to jest szykowanie kadr na okres po wojnie. I to dotyczy wszystkich organizacji, z tym, że miały różne cele. Ruch Hashomer HaTzair, Gordoni, Hidahdut, czyli sionistyczny, tworzył tak zwane hachszary, kwuce. Kwuce to są w języku hebrajskim zespoły ludzkie, które miały potem tworzyć kibuce na ziemi już po przybyciu do Izraela. A hachszara to jest hachszara, co mówią dokładnie po hebrajsku, jest to przysposobienie do tego. Więc oni tam na tych hachszarach, przynajmniej tak było do 1941 roku, potem już nie było takiej możliwości, potem już to było tylko gdzieś tam w domach prywatnych zupełnie pokryją. Na początku, gdzie tam uczyli się hebrajskiego, uczyli się literatury hebrajskiej, uczyli się piosenek, uczyli się jak uprawiać rolę. Na szczęście był w getcie łódzkim obszar całkowicie opuszczony, Maryśnin. Opuszczony
zachwaszczony. Oni przyjęli i rzeczywiście przekształcili to w pola uprawne, w ogrody uprawne. Nawet dostarczali pewną część fruktów na rynek gotowy. A więc to na przykład, to było, jeśli chodzi o sionistów. U nas odbywało się to, jak mówiłem, samokształcenie, nauka marksizmu, Kautskiego, Plechanowa, Lenina, ale było też szykowanie milicji na okres powojny, żeby po to z myślą, żeby jeżeli wejdą Rosjanie, żeby można było utrzymać majątek gotowy, te fabryki gotowe, żeby nie zostały rozdrapane. A więc z myślą o tym, co będziemy robili po wojnie, jak ludzie mają być przygotowani do życia powojennego. To były między innymi na początku getta kuchnie partyjne. Od razu powiem, każda organizacja miała kuchnię własną, która była nie tylko elementem wspomagania, ale również i elementem zbiórki. W kuchniach było życie towarzyskie, życie społeczne. Wszystkie organizacje poza moją. Moje przywództwo postanowiło, ja byłem w końcu gówniarzem, byłem tam małoważnym człowiekiem. Moje przywództwo uważało, że jednak nie powinniśmy się na tyle dekonspirować, żeby nie ujawniać się, że jesteśmy w jednym miejscu. Wobec tego piątki działały tylko tak zwane piątki, czyli bo w ten sposób byliśmy zorganizowani w poszczególnych resortach czy poszczególnych fabrykach. No jeszcze się trzymam czasu, więc jeszcze mogę coś powiedzieć. I ostatnie, last but not least. Rzecz, w której będzie może troszkę kontrowersji, ale pierwsza, ostatnia sprawa, a w istocie rzeczy najważniejsza, to jest ochrona fizyczna ludzi. I to na pierwszym etapie, jak już mówiłem przedtem, były to mobilizowanie ludzi do akcji domagających się wyrównania norm żywnościowych kosztem uprzywilejowanych. To jest przeciwko nadmiernym normom. Od 1942 roku głównym celem jest próba uniknięcia wysiedlenia. Wysiedlenia, które na początku jeszcze nie wiedzieliśmy. Od stycznia do maja, a już na pewno nie do września, nie wiedzieliśmy jeszcze, jaki jest los wysiedlonych. Od maja powoli zaczynało się wyjaśniać, że jednak jest to na zagładę, wobec tego uchronić przed wysiedleniem. I co w tej sprawie organizacje robiły, co robiła moja organizacja? Pierwsze, nakłanianie do wstrzymania się przed wyjazdem. Możecie spytać, co to za sztuka, kto chciałby. Nie. Jest udowodnione, że do maja wiele osób dobrowolnie zgłaszało się, ponieważ było przekonanych, że już gorzej niż w getcie nie może być. Wobec tego obiecują, że tam dadzą jakieś lepsze wyżywienie. Szukajmy tego szczęścia. Nie mam czasu na to. Jest na to dziesiątki dowodów. Przede wszystkim u Żydów, którzy przyjechali z Luksemburga, z Berlina, z Kolonii, z Pragi, z Austrii. Ale później również nawet taki człowiek, do czego chyba pod koniec wrócę do tej sprawy, jak Śrakowiak przez jakiś czas się zastanawia, czy jednak nie powinien się zgłosić, bo może tam dadzą więcej jedzenia. 2. To była, o czym wspomniałem już przedtem,
próba rejestracji w resortach, a więc próba tego, co Basia Engelking jest na sali i wie bardzo dobrze, tego, co nazywało się w getcie warszawskim numerkami życia, a co było kartą pracy. To znaczy, że jesteś w resorcie, a więc jesteś potrzebny. Czy to jest, o czym powiedziałem przedtem już, tworzenie stanowisk pracy dla dzieci? I tu cokolwiek i gdziekolwiek nie będę się w tej chwili wdawał w te spory na temat oceny Rumkowskiego, ale jedno jest pewne, że on tu w swoim czasie wykazał bardzo wiele dużej dobrej woli, żeby stworzyć takie stanowiska. 4 to jest ochrona aktywu. To jest historia, o której nie mogę mówić bez wielu znaków zapytania, również we mnie samym. Chęciński we wspomnieniach napisał, i to jest chyba trafne, bo to wszyscyśmy to wiedzieli. Rumkowski wiedział o tym, że lewica związkowa jest najbardziej przeciwko niemu nastawiona, najostrzej. I cytuję Chęcińskiego: nie wysiedlił nas, chciał chyba z nas zrobić alibi i my to wykorzystywaliśmy. To znaczy wtedy, kiedy były listy, próbowaliśmy zdjąć z tych list aktyw. Problem, na którym nie mam odpowiedzi, to jest problem, który może być w kwestii sumienia każdego z nas. To jest, czy i w jakim stopniu każda społeczność, nie tylko moja, każda, powinna ochronić aktyw, który ma w przyszłości przyjąć pałeczkę sztafecie. Moi Państwo, chciałem tutaj się podzielić pewną, nie wiem, może jest to niesłuszne ogólnie, wydaje mi się, że u Żydów jest pewne myślenie związane z przykładem biblijnym. Pamiętajcie Państwo, zapewne ci, którzy znają Biblię, kiedy Jakub, patriarcha Jakub, uciekał przed zemstą Labana, swojego teścia, i obawiał się, że dosięgną go, podzielił swoją grupę uciekających, wszystkich ze swojej rodziny, to już była już liczna rodzina, na 3 grupy. Że jeżeli 2 zginą, że przynajmniej 1 przetrwała. Jakiś ten element tego myślenia odnajduję w sprawie, którą znam bardzo dokładnie. I chciałem o niej opowiedzieć. Na pewno jest wam znane nazwisko rabina Izraela Meira Laua, naczelnego rabina Izraela przez 2 kadencje, ponieważ tam dłużej nie można być jak 2 kadencje naczelnym rabinem, a od tego czasu on po dzień dzisiejszy jest naczelnym rabinem Tel Awiwu. Wybitna postać, znakomity orator, wielki mózg. Otóż ja tę rodzinę znam wyjątkowo dobrze i wiem, co się z nią działo. Byli w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie ojciec tego Laua i jego brata, starszego od niego 11 lat, Naftalego Lewi, który był potem wybitnym dyplomatą izraelskim, był naczelnym rabinem i była taka tradycja u Laów od
udokumentowana przez paręset lat, bo to była rodzina dynastia rabinów, że najmłodszy zawsze przejmował pałeczkę w sztafecie rabinicznej rodziny. Ojciec wiedział wtedy, kiedy nadchodziła zagłada, miał pełną świadomość tego, co się będzie działo, czyli ten naczelny rabin Piotrkowa, i podzielił, podobnie jak Jakub, patriarcha, rodzinę na 3 części. Córkę i żonę za duże pieniądze ukrył po stronie aryjskiej, syna też nie bez przekupstwa, wysłał zawczasu, zanim przyszła akcją Reinhardt do Piotrkowa, do Hasagów w Częstochowie, gdzie stosunkowo były warunki najznośniejsze wśród możliwie złych. I przykazał starszemu synowi, że ma dbać o najmłodszego, ponieważ on ma być dziedzicem tradycji rodziny Laów. Co się zresztą tak stało. A sam powiedział, a ja muszę dzielić los wszystkich i pojadę z nimi. I zresztą zginął w Teblicy. Świadomy, pełen świadomości, mógł uciekać, nie, uważał, że powinien dzielić los tej społeczności. I dlatego tu zaczynały się pytania badawcze. I prawie przed konkluzją będę chciał je postawić. Udział i rola judeneratów w ruchu oporu. My o tym nie mówimy. Mówimy na ogół o kolaboracji. I to jest prawda. I powinniśmy o tym mówić i nie wolno nam tego przemilczeć. Ale sądzę, że mamy obowiązek również i podczas jutrzejszej sesji apeluję, jeżeli się da, żebyśmy i ten wątek podnieśli, a jeżeli nie, to później. Jaka była rola judeneratów również wtedy, kiedy można było jakąś część ludzi ocalić? W ogóle powstaje pytanie, to jest drugie pytanie badawcze. Czy powinniśmy się zajmować takim problemem, że może sukcesem jest próba przedłużenia życia o 2 lata w warunkach normalnych. Normalnych to znaczy getowych. Bo jeśli uwzględnicie, że po getcie jest Auschwitz, to getto jest wtedy normalnością w stosunku do Auschwitzu. Podobnie zresztą jak Auschwitz stanie się normalnością w czasie Marszu Śmierci. A więc jakie ma to znaczenie? Chyba ma to znaczenie, ponieważ między innymi dlatego, po pierwsze, dla pewnej grupy Żydów, że dłużej żyli. 2 lata, 1,5 roku. 2, że inne się stwarzały warunki nawet mentalności niemieckiej w 1943 roku, inne w 1942. Jest to pytanie badawcze. Trzecie, które wynika też z pierwszego. Gdzie jest granica między kooperacją konieczną dla administrowania życiem żydowskim? Ja nie chcę iść zanadto w komparatystykę, ale chociażby taką, jaką odgrywał Julian Kulski po stronie aryjskiej. A więc administracja, a między kooperacja a kolaboracją, która się zaczyna w momencie, kiedy biorę udział w wysyłkach na śmierć i w wysłaniu na śmierć. Po czwarte, pytanie, które mnie nurtuje ogromnie. Mógłbym dać na to wiele przykładów. I wydaje mi się, że chyba
to był błąd mojej organizacji. Czy nie są takie sytuacje tragiczne, najbardziej tragiczne, jak w tragedii greckiej, gdzie nie ma dobrego wyjścia, kiedy nie wystarczy tylko krytykować, kiedy trzeba brać na siebie odpowiedzialność za najgorsze decyzje. Wiecie, przypomina mi się, o czym Basia Engelking wie najlepiej, bo zna te rzeczy, zebranie organizacji partyjnych 2 dni wedle różnych informacji, następnego dnia wedle innych informacji 3 dni później. To jest rzecz nieważna. Przywódców organizacji w getcie warszawskim, co dalej? Kiedy Zuckerman mówi, wyjdźmy na ulicę, my jako aktyw, niech nas zabiją, niech będzie krew. Chcę zobaczyć krew na ulicach Warszawy, zanim zobaczę krew w Treblince. On nawet powiedział w Treblinkach. I słusznie, bo były 2 Treblinki. A Szyper, wybitny przywódca, wielki szlachetności człowiek, wybitny człowiek, powiada, jeżeli wyjdziemy na ulicę, wszystkich zabiją. Jeżeli potrafimy, poddamy się tak jak jest, zabiorą 25, 50, 60 tysięcy. Wszystkich nie zabiją, wszystkich nie zniszczą. Może trzeba taką ofiarę złożyć, trzeba się zgodzić na taką ofiarę. Wrócę do Rymkowskiego. Potępiam Rymkowskiego, kiedy sobie przypominamy jego słowa z 4 września w Łodzi na zebraniu, kiedy powiedział drżącymi rękami, błagam was, dajcie mi swoje dzieci, dajcie mi starców, dajcie mi chorych, którzy tak długo nie pożyją. Muszę postąpić tak, jak postępuje chirurg, który musi odrąbać skalpelem jeden członek po to, żeby uratować ciało. Czy w takich sytuacjach nawet partie opozycyjne nie muszą również na siebie brać współodpowiedzialności? Nie mam na to odpowiedzi. I wreszcie, ponieważ powinno już kończyć, chciałem powiedzieć na zakończenie 2 rzeczy. Pierwsza, że mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że ci ludzie, którzy przeżyli getto łódzkie i którzy przeszli przez ten ruch oporu, wydaje się, że umieli się spełnić. Zarówno ci, którzy jechali do Izraela, którzy tam tworzyli kibucy, szli prosto do kibuców, przeważnie. Jak i ci, którzy tutaj zostali, ponieważ uważali, że skoro są socjalistami czy komunistami, powinni poprzeć Polskę Ludową, powinni się przyczynić do jej odbudowy. W każdym razie rzadkie były wypadki, żeby ci ludzie, którzy przeszli przez ten ruch oporu, obojętnie z jakiej strony, z jakiego kierunku, żeby się ześwinili. 2. Zacząłem od Sierakowiaka i chciałbym może na nim skończyć. W pewnym miejscu Sierakowiak, to jest właśnie wtedy, o czym wspomniałem, pisze: już nie mogę wytrzymać z głodu, jestem wycieńczony, zapiszę się na roboty. To było wtedy, kiedy były te wysiedlenia. Bo tam nie może być gorzej niż tu jest. Ale co mnie wstrzymuje, to w jego notatkach jest.
wstrzymuje mnie przede wszystkim mój dziennik. Chciałbym Państwu powiedzieć taką rzecz. Siedzieliśmy kiedyś w latach 80. w Chicago, ja z Leszkiem Kołakowskim, świadkiem była moja córka i wtedy układaliśmy listę najważniejszych źródeł pisanych, to znaczy w sensie wspomnień, dzienników z czasów Holokaustu. Nie mieliśmy wtedy jeszcze wielu, które pojawią się później. Wobec tego być może dzisiaj, bo być może gdybyśmy usiedli, to byśmy inaczej to stworzyli, zrobili inną listę. Wtedy ta lista się tak nam ułożyła. 3 najbardziej wartościowe dzienniki i pamiętniki. To jest Calek Perechodnik, wspomnienia policjanta z getta otwockiego. To jest Marian Berland. Nowa to wydała w skrócone. Ja mam nadzieję, że uda nam się to może też i razem z Basią, albo może z tym cyklem Uwodzińskiego we Wrocławiu wydać na nowo w pełnym wydaniu Dni długie jak wieki, pamiętnik Mariana Berlanda, niesamowicie wartościowy. I trzeci na tej liście był Dawid Sierakowiak. I tak sobie myślę. Co zostało z powstania z getta warszawskiego? Będzie o tym mówił jutro Lorenz. Larry będzie jutro mówił o tym. Ale ja tak myślę, że jeżeli są jakieś 2 symbole, to jest jeden symbol, to jest warszawska Masada, czyli Miła 18, czyli Anielewicz. Przynajmniej to, bo jeszcze ZZW, ale ja w tej chwili mówię o tym jako symbole. I drugi symbol to jest archiwum Ringelbluma. I chcę wam powiedzieć, że może wielu z was nie wie o tym, że wówczas mieli niektórzy zazor Ringelblumowi, że wychodzi z getta, że nie jest razem z nimi do końca. Wtedy, kiedy on wyszedł, kiedy potem pisał swoje stosunki polsko-żydowskie i kiedy robił pewne podsumowania życia, historii dziejów żydowskich. Sądzę, że to jest Sierakowiakie. Myśmy nie mieli naszej Miłej 18 z wiadomych przyczyn, ale sądzę, że Sierakowiak jest jakimś elementem tego, co getto łódzkie stworzyło. I już, żeby zupełnie zamknąć, ponieważ zacząłem o tej Hawy Rosenberg, powiem Państwu, pamiętam, kiedy po raz pierwszy spotkałem Marka Edelmana, było to w czasie dyskusji w Instytucie Historii. Pan, jeżeli jest na sali, Tomek Szarota, może mógł być tam na tym. Kiedy była dyskusja o śmierci w getcie i czy jest to, że tylko to oznaczało godną śmierć, czy niegodną śmierć, wtedy Edelman po raz pierwszy powiedział to, co będzie potem powtarzał. Raz to powtórzył w Krzywym Kole, a potem będzie powtarzał w wielu swoich rzeczach. Najważniejsze z tego jest życie. Dziękuję. Mogę krótko proszę, żebyś powtarzał, bo mówię nie słyszę, dobrze? Dziękujemy bardzo panu Marianowi Turskiemu za ten fascynujący i poruszający wykład i mamy trochę czasu na zadawanie pytań. Ja będę udzielał głosu, a przy okazji się przedstawię. Nazywam się Krzysztof Persak i mam przyjemność być organizatorem tej konferencji. Pierwszą widzę profesor Barbarę Krzysztof Engelking. Persak, to ja powiem.
jest jednym z 2 doradców, konsultantów naukowych naszego muzeum. Współautor razem z Machcewiczem tomu o Jedwabnem. 2 tomów o Jedwabnem. Źródeł. Dziękuję. Proszę, Basiu. Barbara Engelking, Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Ja mam takie pytanie, bo mówiłeś o tych planach na po wojnie, o przygotowywaniu projektów, co będzie po wojnie. A czy myśleliście o zemście? Co? No możemy zapisać kilka pytań, dobrze. To w takim razie prosimy o... Będziemy po 3 pytania zbierać, oczywiście o ile będą krótkie. Bardzo proszę. W tej chwili nie widzę zgłoszeń, więc może w takim razie proszę o odpowiedź. Pytanie, odpowiedź będzie bardzo prosta. Krótka. Nie. Nie. Nie, aczkolwiek, jak wiecie Państwo bardzo dobrze, takie myśli powstały w kręgu partyzantów, byłych partyzantów rosyjskich i jednym z nich był Abba Kovner. To była nawet taka tajna, spiskowa organizacja Nykama, czyli Zemsta, która miała w planach wrzucanie trucizny do studzien niemieckich. Na szczęście to nic z tego nie doszło do skutku. Na szczęście, moim zdaniem jednak na szczęście. W istocie rzeczy, jak się mścić? Na kim się mścić? Myśmy tu byli. Ja mówię przynajmniej o ludziach z mojego kręgu. Nie, w ogóle nie było takiej myśli. Rozglądam się za następnymi zgłoszami, co prawda trochę... O, bardzo proszę. Musimy zaczekać na mikrofon, chwileczkę. O książkach. Chciałem powiedzieć o książkach, które traktowały o okresie Holokaustu i rozmowie w Chicago z Kołakowskim. Otóż jest książka wydana w Londynie pod tytułem Być Żydem. Autor Andrzej Wróblewski, nazwisko Fejgin. Krytyk teatralny, literat, nieżyjący już. Otóż ta książka po otwarciu okładki zawierała faksymile listu ręcznego Leszka Kołakowskiego do Andrzeja Wróblewskiego, w którym to liście Kołakowski pisał, że uważa tę książkę za najważniejszą, jeżeli chodzi o losy Żydów w Warszawie w czasie okupacji. Dziękuję. Ciekawe. A notabene, z jakiego roku pochodzi ta? Proszę? Z którego roku pochodzi ten zapis Leszka? Książka mi zginęła, zresztą tutaj ją dałem do oprawy. Nie będę mówił, kto mi ją ukradł, ale ja dostałem ją od Andrzeja. Ale czy to było sprzed jego wyjazdu, czy po wyjeździe? Kiedy to mogło być? Kołakowskiego? Oczywiście po wyjeździe. Dlatego, że ta moja rozmowa w restauracji, w kawiarni w Chicago była w roku 1984 albo 6. Tak, a ta książka była wydana w Londynie pewnie pod koniec lat 80. Rozumiem. Także to faksymile też z tego czasu. Czy mamy następne głosy? Widzę, że jesteśmy wciąż pod wrażeniem dzisiejszego wykładu i trudno pewnie Tłumaczę, dlaczego nie ma pytań. skomentować. Także dziękujemy bardzo i jeszcze raz wielkie brawa dla Mariana Górskiego.